Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze, witamy naszych słuchaczy. Witam, witam. Kiedyś poruszaliśmy temat Biggsa i ja bym chciał do tego tematu wrócić, do tematu Brandona Biggsa, bo to jest taka troszeczkę kontrowersyjna postać. Czy mógłbyś przypomnieć, kim w ogóle jest ten Jasnowic? No, nie troszkę kontrowersyjna, tylko bardzo kontrowersyjna. To jest pastor ewangelicki Jasnowic. W sumie to profeta, bardziej wizjoner, który twierdzi, że kontaktuje się a to z Bogiem, a to z Jezusem, a to z aniołami. I on swoją działalność prowadzi od kilku lat tak naprawdę. Natomiast najbardziej znany Biggs stał się po tym, jak przewidział zamach na Donalda Trumpa. Mhm. I wtedy rzeczywiście media, no nie przesadzę, kiedy powiem, że chyba na całym świecie, bo i w Polsce widziałem nagłówki, zaczęły pisać o jasnowidzu, który przewidział, no bo rzeczywiście jakoś mu się to udało, chociaż może nie w 100%, tak, ale ta wizja była bardzo sugestywna, przewidział zamach na Trumpa. To, że Biggs jest bardzo Trumpolubny, no to wynika z jego działalności, kiedy sobie obejrzycie, a jego kanał na YouTube jest dość popularny, wystarczy wpisać Brandon Biggs i on wam wyskoczy. To wiecie, no odczucia mogą być mieszane, tak? No bo my możemy powiedzieć, że to jest taki amerykański Jackowski trochę. I tak, i nie. Z Jackowskim łączy go coś, o czym może powiemy na koniec, to znaczy pewne wątki w przepowiedniach, tak? A nawet ostatnio wydaje mi się, że dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy ja opowiadałem o najnowszych przepowiedniach Biggsa, tych odnoszących się do jakichś tam nowej rasy ludzi i takiej rasy genetycznie ukształtowanej, to za godzinę włączył się Jackowski i zaczął opowiadać o czymś bardzo podobnym, co potwierdzało hipotezę niektórych moich słuchaczy, że Jackowski korzysta z Biggsa, formułując te swoje najdziksze przepowiednie, takie wiesz, bardzo fantastyczne, ale o tym może na końcu. No i ten Brandon Biggs zyskiwał popularność coraz większą. On jest jednym z wielu ewangelickich jasnowidzów. W sumie niewiele więcej o nim wiadomo. On ten swój kanał ma, opowiada tam bardzo, bardzo dużo i te filmy są bardzo długie często, ponadgodzinne, na temat tego, co zobaczył, co mu Bóg pokazał. Przekaz jest taki dość momentami chaotyczny, momentami nawet zabawny, dlatego że w momencie, kiedy Brandon Biggs na filmach zaczyna prorokować, no to pojawia się glosolalia, tak? On mówi językami, przy czym to nie są żadne języki, to jest po prostu takie coś, nie wiem, jak nazwałem to na lajcie u siebie, czymś podobnym do śpiewu Johna Scatmana, czyli takie łebebe, tak naprawdę. I jak to zobaczycie, to się nie przeraźcie, on wtedy prorokuje, tak? Tak to wygląda. Natomiast wiesz, on, kiedy stał się popularny, no to zaczął tych przepowiedni produkować naprawdę, naprawdę dużo. I na przykład na przełomie ubiegłego i bieżącego roku w Polsce odbiła się echem jego przepowiednia na temat tego, że gdzieś między Warszawą a Białorusią wybuchnie bomba. Tylko że nie będzie to taka zwykła bomba, będzie to taka bomba, która ma wszystkie bomby pod sobą, taka, której jeszcze nikt nie widział, no sugerowano, że jakaś tam neutronowa czy coś w tym stylu i ona zniszczy wszystko życie w promieniu 80 kilometrów i tak dalej. To rzeczywiście przeraziło wiele osób, ale na tym Brandon Biggs nie poprzestał i całkiem niedawno, to znaczy się w okresie ostatnich, a nagrywamy to 15 lipca, w okresie ostatnich 2-3 tygodni, wyprodukował tych przepowiedni i to takich naprawdę bardzo fantastycznych dużo. Ja tylko przypomnę, że w tych jego uprzednich przepowiedniach pojawiał się na przykład antychryst również. Brandon Biggs mówił, że antychryst się pojawi przy szczupłym papieżu. No i tutaj znowu zwrócono uwagę na to, co on mówi, no bo Franciszek za bardzo, że tak powiem, szczupły na twarzy to nie był, a Brandon Biggs mówił, że Bóg mu pokazał, iż właśnie jakiś taki papież będzie chudy na buzi, a obok niego ma stać czarny antychryst. Te wątki, wiesz, apokaliptyczne, eschatologiczne w jego przepowiedniach, one są bardzo bogate, także
ogarnąć to wszystko to też jest sztuka. Możecie sobie jednak, jak mówię, łatwo znaleźć Brandona Biggsa na YouTubie. Pewnie też na innych platformach krążą jakieś shorty, jakieś skróty z jego przepowiedni, no i sami ocenicie, jak on się wam podoba, czy was porywa tym swoim przekazem. Na pewno jest zupełnie inny przekaz to niż w przypadku Jackowskiego. W ogóle w jego, ostatnich przepowiedniach on dużo miejsca poświęcał hybrydom, o których już też troszeczkę mówiliśmy u mnie na kanale. O co w ogóle chodzi z tymi hybrydami? Bo wiele osób mogłoby pomyśleć, że tutaj chodzi o kosmitów po prostu. No właśnie, nie chodzi o kosmitów, aczkolwiek pewnie na pierwszy rzut oka i ucha wiele osób tak uznaje. Brandon Biggs, no to mówię, to są wizje z ostatnich kilku tygodni. Zaczął twierdzić, że prześladuje go w tych wizjach taki wizerunek, eksperymentów, jakichś takich bardzo wynaturzonych eksperymentów, które mają być prowadzone w laboratoriach w różnych krajach na świecie. I to są eksperymenty wspomagane przez sztuczną inteligencję. Polegają one na tworzeniu krzyżówek ludzi i zwierząt. Przy czym to jest jeden z takich bardziej rozbudowanych wątków, jakie on prowadzi w ostatnim czasie. Dużo na ten temat mówił. Sam widziałem chyba około godzinną audycję, gdzie wyjaśniał, o co mu tak naprawdę chodzi z tymi hybrydami. Polega to na tym, że on zobaczył w tej wizji, albo że zostało mu pokazane w tej wizji, iż właśnie na przykład w Chinach robione są takie eksperymenty z udziałem AI, znaczy przy pomocy AI, tak, która pomaga projektować no właśnie takich super ludzi i taki super człowiek według Biggsa no ma geny zwierzęcia i na przykład może ten człowiek służyć jako źródło organów do przeszczepu, przy czym te organy będą wytrzymalsze, silniejsze niż w przypadku organów ludzkich. No i to ma służyć, że tak powiem, przedłużaniu życia niektórych osób z tak zwanych elit. To jest jedno. Natomiast Biggs mówi też o tym, że gdzieś tam w tych wizjach zobaczył takie hybrydy ludzi i zwierząt wyglądające no nieludzko, tak? No bo tutaj jak tego słuchamy, to widzimy, możemy odnieść wrażenie, że te hybrydy to takie są no, na pozór hybrydy, bo to są na przykład ludzie, tak jakby, z organami albo z genami tak innych zwierząt, z genami zwierząt. Natomiast on tutaj już w kolejnych wizjach mówi o tym, że no to są takie już potwory, tak, że to są jakieś stwory, które zobaczył, że one tam w tym laboratorium były. Mówił coś o jakiejś istocie, która wyglądała trochę jak człowiek pierwotny, albo jak goryl, tylko o białej skórze i to go tam prześladowało w tych wizjach. No i oczywiście był strasznie tym wzburzony, wstrząśnięty i tak dalej. Także to był wybitny, wybijający się wątek w ostatnich jego przepowiedniach, w ostatnich tygodniach. Poświęcił temu naprawdę dużo miejsca. Jestem ciekaw, dlaczego również. Być może jest to popularny, trendujący temat w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że kilka miesięcy temu na tym spotkaniu w kongresie poświęconym UFO, jedna z parlamentarzystek amerykańskich zapytała wprost o prowadzenie tego rodzaju eksperymentów, sugerujących, że coś takiego jest rzeczywiście robione. Może Biggs stara się jakoś tutaj wstrzelić w temat. No i dziwnym zbiegiem okoliczności Jackowski nam nagle mówi o jakichś cybernetycznych ludziach, tak? No to ciekawe, czy to rzeczywiście jest czysty przypadek, czy tak jak niektórzy twierdzą, polski jasnowidz troszeczkę się inspiruje tym, co Biggs mówi. No trzeba by to było wszystko przejrzeć. Trzeba by było spisać te przepowiednie Biggsa i zobaczyć, jak w stosunku do nich przebiega narracja Jackowskiego. Właśnie. Natomiast wiesz, Biggs zapowiada także przylot takiego wielkiego statku kosmicznego, który miałby być takim symbolem zwiedzenia, bym to powiedział. O co tak naprawdę z tym chodzi? Biggs miał taką wizję również niedawno, która mówi, że no on widzi, znaczy jemu pokazał Pan Bóg latający obiekt, jakiś wielki latający obiekt. On widzi ten obiekt wstępujący na Ziemię w różnych miejscach na świecie.
na przykład we Włoszech, w Rzymie, tak, nad Watykanem widzi ten obiekt, potem gdzieś nad Ameryką Łacińską. To wygląda jak UFO, typowy latający talerz, ma tam jakieś żółte światła, no i według Biggsa w tej wizji ludzie mówią UFO, UFO, chcą nawiązać kontakt z tymi istotami, ale Biggs ma no, bardzo silne przekonanie, że tutaj mamy do czynienia jednak z siłą demoniczną, że to nie jest żadne ET, że to nie są kosmici, że to są po prostu demony i że nastąpi zwiedzenie, że coś takiego jest szykowane. On się tutaj za bardzo nie, że tak powiem, rozwodzi na ten temat, mówi w zasadzie tylko to. Ciekaw jestem też, z czego to wynika, czy to jest jakieś, czy to jest czymś zainspirowane, no bo tak szczerze mówiąc, to ja też mu za bardzo nie wierzę, no bo on tyle tych przepowiedni produkuje, wiesz, że na pewno musi też je jakoś dobierać w taki sposób, a o Biggsie mówiliśmy już kiedyś, jak on to robi, te swoje przepowiednie. Musi jakoś tak dobierać, żeby próbować zainteresować opinię publiczną, tak? Czyli musi znaleźć jakieś takie wątki, które poruszą masową wyobraźnię. No i zacząłem się zastanawiać, do czego to się może odnosić, czy do jakiejś fałszywej inwazji, czy nie wiem, czy on liczy na to, że Amerykanie cały czas będą mówili o tych dronach słynnych, które w ubiegłym roku tyle szumu narobiły. Nie wiem, powiem Ci, że było to dość zaskakujące, bo takich przepowiedni mówiących o bardzo dziwnych rzeczach Biggs w krótkim okresie wyprodukował naprawdę, naprawdę dużo. No to może wynikać z kilku rzeczy, że jego sława lekko spada, że mu wyświetlenia, że tak powiem, no nie za bardzo idą w górę i on stara się po prostu przyciągnąć uwagę. Tak, on tych wyświetleń paradoksalnie też nie ma jakoś bardzo dużo. Jackowski go znacząco bije. Nie ma też mało, to nie jest też jakiś tam niszowy kanał, no bo to jest silny gracz, że tak powiem, na tle innych profetów amerykańskich. Niemniej jednak, wiesz, jak Jasnowidz zaczyna gadać takie rzeczy z taką intensywnością, no to chyba liczy na przykucie uwagi w jakiś sposób, no bo nagle ta jego narracja zaczyna nam zbaczać z takich kwestii apokaliptycznych właśnie w taką stronę powiązaną już w jakiś sposób z fantastyką naukową, tak? AI, obcy, superludzie i to wszystko razem to nie są jedyne wątki, bo tego jest znacznie więcej. Drodzy Państwo, coś tutaj nam przeszkodziło, chyba jakiś traktor jechał. Tak to wygląda, wiesz, ja mam takie właśnie wrażenie, że to też nie jest tak, że te treści w jego przepowiedniach, one się biorą znikąd. Pamiętajmy, że to nie jest też taki jasnowidz jak Jackowski. To jest jasnowidz, który osobiście odwołuje się do Boga, do aniołów, do osobistego doświadczenia. Tam nie ma mowy o jakimś czynniku psi. Jest czynnik motywowany religijnie, tak? Że on jest wybrańcem. No i też Biggs nie jest psychometrą, nie zajmuje się chyba, nie wiem, nie zajmuje się jakimiś tam odczytami, poszukiwaniem zaginionych. No i ten jego przekaz, też trzeba to mocno podkreślić, ten jego przekaz jest uboższy, albo taki bardziej, jakby to powiedzieć, populistyczny, taki wiesz, prosty, odwołujący się do takich prymitywnych instynktów. Polski jasnowidz Jackowski ubiera to wszystko w taki pseudointelektualny przekaz, tak? Czyli tłumaczy te swoje wizje tak, jakby był komentatorem politycznym albo profesorem akademickim. Oczywiście to jest profesor szkoły chłopskiego rozumu, ale tak to wygląda. Tak, to też jest pewna manipulacja. Moim zdaniem, dlatego że Jackowski tak przekonująco mówi, opowiada o tym wszystkim, tak, wiesz, tak, mówi, drodzy Państwo na przykład. Kiedy on o tym tak mówi, no to wiele osób mu wierzy, tak naprawdę. To jest dodatkowy czynnik podnoszący jego wiarygodność. Tylko że tak, no wiesz, każdy kocopoł tak naprawdę powiedziany w odpowiedni sposób może zostać w internecie sprzedany. Druga sprawa, jeżeli idzie o Jackowskiego jego popularność, no to jest taka, że internauci mają coraz krótszą pamięć. Ty możesz zapowiedzieć apokalipsę w jednym tygodniu jako youtuber, czy jako jakiś tam, wiesz, profeta, a na drugi tydzień możesz przyjść i powiedzieć, było, nie było i słuchacze zapominają. Ludzie są głodni po prostu coraz to nowych podniet i sensacji. No wiesz, tutaj w tym przypadku kojarzy mi się, powiem Ci uczciwie, mój wykładowca z metafizyki,
myśmy mówili na niego koń, bo on zawsze mówił, dajmy na ten przykład koń i podawał przykłady. I pamiętam taką jedną sytuację, że na jednym wykładzie on mówi, że białe jest białe, no bo powinno być białym, dlatego że nie jest czarny, więc białym powinno nazywać się. No i tłumaczy w ten sposób, natomiast tydzień później tłumaczy, że przecież białe jest czarne, bo nie jest białym. W zasadzie nie ma idealnej bieli, a jeżeli nie ma idealnej bieli, no to będziemy dochodzili do czerni i w związku z tym białe jest czarnym. No i jeden z tych studentów tam podniósł rękę i mówi: panie profesorze, ale przecież tydzień temu pan mówił całkowicie co innego, całkowicie na odwrót. A on mówi: a co mnie obchodzi moje poprzednie głupie gadanie? No nie? Można w ten sposób prowadzić zajęcia i wykład, no nie? Ale przynajmniej szczery był, widzisz. No. Można by w sumie, wiesz, też w tym kierunku pójść troszeczkę. No ale jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, o czym jeszcze w swoich przepowiedniach mówił Biggs, bo inwazja, UFO i te wszystkie hybrydy, to mi się przynajmniej wydaje, że to nie jest koniec, to jest taki początek do tego całego tematu. Tak, tak, tego jest więcej. Na przykład Biggs mówi coś takiego, że ludzie staną się bezpłodni, to znaczy najmłodsze pokolenia nie będą mogły mieć dzieci. On mówi, że jeszcze nie wie z jakiego powodu, to ma mu zostać dopiero ujawnione, pokazane w jakiś sposób w przyszłości, niedługo. No bo on tak działa, tak, że jemu czasami rzeczy dopiero będą objawiane w ciągu dalszym. Mówi też o wojnach pogodowych. To jest temat, który no de facto zawsze jest na czasie od kilku lat, bo dużo się o tym mówi. Ostatnio na przykład mieliśmy takie informacje mówiące o tym, że no Chiny mają specjalne drony już, które są w stanie zmanipulować pogodę na niewielkim obszarze. No i tutaj Biggs mówi o czymś takim, że Ameryka zostanie zaatakowana przez właśnie wroga, który będzie sterował pogodą, no i wywoła to ogromne kataklizmy, potężne burze, potężne tornada, takie jakich jeszcze nie było. Tylko że ten wróg utraci kontrolę w ogóle nad tym wszystkim i nie wiadomo, co dalej z tego będzie. Także to jest kolejna rzecz. No tam są jeszcze wątki związane z AI, oczywiście. Co tam jeszcze było takiego? No mnóstwo tego jest. Powiem ci, że on też jest czasami ciężki do oglądania, bo rzadko kiedy, jak ma godzinne filmy z jakimiś tam kilkoma wątkami, to on rzadko kiedy, wiesz, podaje te sygnatury czasowe i trzeba szukać. Ale niekiedy one są, no i można sobie tam zobaczyć, o czym jeszcze mówi. No, on też był znany z dawania takich porad ekonomicznych jako jasnowic. Było mu to często wyciągane jako właśnie no, też próba manipulacji, tak? Także kiedy oglądacie Biggsa, są tam stałe elementy, ale ostatnio nam się coś, że tak powiem, zintensyfikował pod względem fantastyczno-naukowym, że tak powiem. Także mamy i kosmitów, i AI, i jakieś tajemnicze hybrydy. Ciekawe, co będzie następne i ciekawe, co będzie jeszcze, no bo zegar tyka. On tutaj zapowiada od kilku miesięcy niesamowite wydarzenia, a to jakoś tak nie bardzo, no ale wiesz, taki profeta ma zawsze jakąś drogę ucieczki w postaci tego, że Bóg się rozmyślił, na przykład odwrócił to, co zostało pokazane, albo pokazał mu tylko przestrogę, tak? Jedną z możliwości, jedno z okien, albo z wariantów, przepraszam, jeden z wariantów przyszłości, także no, jeżeli Biggs się pomylił, no to tak naprawdę Bóg tak chciał, bo pokazał mu inną rzecz. Tak to wygląda, ale jest jeszcze taka sprawa, że Biggs ostatnio trochę za mocno, według mnie, zaczyna w tych swoich przepowiedniach wychwalać Trumpa, ale to już tak, wiesz, to już jest tak, nie jest to markowane, to już jest otwarte i to trochę moim zdaniem wygląda już bardzo naiwnie, bo tam tylko jest krok od obwieszczenia tego, że Trump jest jakimś tam wybrańcem boskim, pomazańcem. Także no, tyle mogę powiedzieć. Oglądajcie tego Brandona Biggsa. Nie wiem, jak do tego podejdziecie, ale wydaje mi się, że taki trend, który u nas jest mocno zarysowany i wiąże się z popularnością Jackowskiego oraz też innych jasnowidzów, którzy go naśladują w pewien sposób, tak? Może nie ma ich aż tak bardzo dużo, ale jak poszukacie, to gdzieś tam daleko za nim, poza jego osiągami w internecie są jasnowidze, którzy go próbują naśladować.
ale ten trend uwidoczniony jest także w Stanach Zjednoczonych, pewnie też w innych krajach. Mam nadzieję, że przeczesując, wiesz, media na świecie, przeczesując doniesienia, uda nam się natrafić na kolejnych jasnowidzów tego typu, no bo to jest ciekawe, nawet pod względem, wiesz, socjologicznym, czy pod względem jakiejś kulturowej analizy, w jakie warianty przyszłości ludzie wierzą na świecie, no i ile z tego się przede wszystkim sprawdza. Także powoli ten internet skupiający się na przepowiedniach staje nam się internet i TikTok, bo na TikToku mamy ponoć jakiegoś polskiego jasnowidza, jakiegoś chłopaka, który twierdzi, że przewiduje jakieś tam rzeczy, no ale niestety nie śledzę tego medium, także nie wiem. Ta gałąź publicystyki internetowej, jaką są jasnowidze i przepowiednie, staje nam się naprawdę rozbudowana. Dzięki ogromne za poświęcony czas, za przybliżenie tego tematu związanego z Bixem. Ja myślę, że sytuacja będzie się rozwijała, będziemy mieli temat do kolejnych spotkań i jak najbardziej serdecznie zachęcam do odwiedzania kanału Piotra UFO Historii i tego drugiego UFO Historii Little. Tam też można spotkać nasze rozmowy. Zachęcamy do lajkowania mojego kanału, kanału Piotra, komentowania i wyrażania swoich opinii. Serdecznie pozdrawiamy i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.